Może jest to u mnie już dosyć oklepany temat, na który nagram parę filmów, ale dzisiaj zrobimy sobie The Bite of 87 ostatni raz. Finalny raz w finalnej teorii. Powiem, że finalnie niewiele się zmieniło. Według mnie winną ugryzienia jest wciąż Toychica, ale dzisiaj powiemy sobie o tym jak najobszerniej. Najpopularniejsi kandydaci na The Bite of 87 to jak zawsze Foxy i Mangle. Bo Foxy ma out of order z jakiegoś powodu, bo Mangle dosłownie w jumpscarze rzuca się na nasze czoło we FNAF 2. Zrozumiałe argumenty. Moim niepopularnym zdaniem jest Chica i Toychica, choć ostatnio Scott dał nam na tyle bezpośrednią informację, że zdaje mi się, że ta wersja zdobywa popularność. W prostej fabule FNAF, zgodnie z kanonem samego FNAF 1, uważam, że ugryzła Chica. Nie wiem kogo i wydaje mi się, że sam Scott tego nie wiedział. Chyba miał wyobrażenie, kim była ofiara, klientem lub pracownikiem, ale raczej nic poza tym. Jeśli miał kogoś konkretnego na myśli, to musiał być raczej Mike, bo nie mamy innych kandydatów, jedynie Fongaja. Ofiara nie jest tutaj ważna, przynajmniej w samym FNAF 1. Ważniejsze pytanie to było kto i w mojej teorii dlaczego Chica. W temacie winnego ugryzienia mam jedną zasadę. Ugryz endoszkielet, a nie strój. Z czego by nie został zrobiony strój, pizzeria musiałaby się mocno namęczyć, żeby te zęby były w stanie przebić się przez ludzką czaszkę. Nie ma opcji. Nawet MatPat robił teorię, z naukowego punktu widzenia nawet metalowe zęby nie byłyby w stanie się przebić przez czaszkę. Ale już aż tak bardzo nie będziemy wchodzić tutaj w naukowe wyjaśnienia. Według mnie metalowe zęby endoszkieletu ugryzły. Z tego powodu odrzucam naszego oczywistego kandydata, czyli Foxy'ego, bo jego długa szczęka, o której wszyscy mówią, to tylko strój, a nie endoszkielet. Bonnie też praktycznie ma dokładnie taki sam przypadek. Oczywiście można wysnuć teorię, że to zęby endoszkieletu rozerwały maskę, przebiły się i ugryzły, ale nie da się tego udowodnić, nie ma nigdzie leżącej w cieniu rozwalonej maski, która by to sugerowała. To jest takie gdybanie. Jeśli nie można tego potwierdzić, to mógł ugryźć każdy. Więc zostawiamy ten temat. Freddy jest trochę bardziej skomplikowany, bo nie dosyć, że widać górną szczękę jego endoszkieletu, to widać też stare głowy Freddy'ego na zapleczu. Mamy przynajmniej dwa scenariusze do tego, co mogło się stać. Freddy ma ślad ręki na twarzy, a też istnieje opcja, że stara głowa Freddy'ego ugryzła i dlatego przemodelowali tę głowę. Ale mnie jednak najbardziej przekonuje w tym wszystkim Chica. W fabule najmniej znaczy właśnie Chica i miałoby to sens, żeby to ugryzienie było jej rolą, jej fragmentem fabuły, a jej slogan to jedzmy, co też może symbolizować powiązanie ze zjedzeniem, odgryzieniem płatu czołowego. Jakbym był Scottem i wybierał winnego ugryzienia, to wybrałbym Chikę. Najbardziej do tego pasuje. Ale to jeszcze nie są argumenty za tą teorią, to tylko taki bonus. Jak już mówiłem, moją zasadą są metalowe zęby endoszkieletu. Zęby Chiki są tutaj bardzo wyjątkowe, najbardziej wyjątkowe ze wszystkich 4 czy nawet 5 animatroników w jedynce. Inne szczęki są zwykle połączone ze strojem, latają w granicach tego stroju, a z Chiką jest inaczej. Spora część renderów Chiki przedstawia jej zęby. Powinno one siedzieć w dziobie, sterować dziobem, dlatego też ma tutaj takie luźne usta. Nic nie trzyma tej dolnej szczęki dziobu, bo zęby są z tyłu. Podczas jumpscare'a rusza dziobem, a dolna część zębów znika, widać tylko górną. Scott pokazał nam tutaj, co jest silną stroną Chiki. Bardzo dobrze manipuluje tymi zębami, ma większe możliwości od reszty animatroników w tym elemencie. Może swobodnie cofać te zęby, a następnie przepuścić je do przodu poza dziobem i ugryźć. Nie jest to jakaś kosmiczna teoria, Scott z jakiegoś powodu mocno zwraca uwagę na zęby Chiki w tej grze. No, ale zawsze można powiedzieć, Chica nie mogłaby ugryźć. Endoszkielet nie byłby w stanie się przycisnąć aż tak bardzo do przodu. I cóż, jest to ciekawy argument. Zapraszam więc do mojego kącika naukowego, gdzie to sprawdzimy. Powiem wam, że 13 miesięcy temu spytałem 2 osoby o rendery na fanowskim modelu Chiki. Patrzmy na to z przymrużeniem oka, bo to tylko fanowski model. No ale mogę wam powiedzieć, że tak, zgadza się. Macie 100% rację i Chica nie jest w stanie ugryźć. Choćby rurki przy jej oczach się zgięły i oczy przycisnęły do stroju, Chica w żaden sposób nie wyciągnie swoich zębów wystarczająco daleko, żeby kogoś ugryźć. Ma za mało miejsca pomiędzy dziobem, więc obalone. To znaczy, jeśli twierdzić, że możemy zaufać w umiejętności modelerskie Scotta, jego dbałość o szczegóły i założymy, że najpierw rozplanował ugryzienie, a dopiero potem stworzył postacie, żeby pasowały do jego wizji, to tak, obalone. Ale ja osobiście mam asa w rękawie, który jest finalnym gwoździem do tej teorii i jest nim jumpscare Chiki. Jakby się nie patrzeć, zęby endoszkieletu są tutaj bardzo mocno wyciągnięte do przodu z jakiegoś dziwnego powodu. Ekstremalnie do przodu.
Scott musiał wypozycjonować ten endoszkielet w jakiś bardzo specyficzny sposób, że udało mu się wyciągnąć ten endoszkielet aż tak. Żebyśmy tylko mogli jakoś zobaczyć, jak to rzeczywiście wyglądało. Przecież nie mamy żadnych zdjęć od Scotta z programu do modelowania. Prawda? Akurat na jedną z rocznic FNAF 1 dostaliśmy masę renderów i wśród tych renderów był akurat fragment jumpscare'u Chicky, więc możemy poznać ten sekret, jak genialnie Scott to ustawił. I cóż, Scott po prostu oderwał górną część zębów i wyciągnął ją bardzo do przodu. Tyle, koniec. Jest to, zdaje mi się, wystarczający argument na to, że nie powinniśmy badać każdego modelu wektor po wektorze. Ważne są informacje w samej grze i te informacje, ten jumpscare pokazują nam, że Chica mogła wyciągnąć endoszkielet bardzo do przodu. Po prostu finalna wizja Scotta nie sprawdziła się z tym, co uwiecznił już na gotowym modelu. Musiałby pewnie cały endoszkielet wymodelować od zera, animatroniki od zera, żeby pasowało do tego, że Chica ugryzła. Dlatego wyciągnął jej zęby do przodu i to mamy w grze. Ten jeden finalny argument stawia Chikę ponad każdego innego animatronika i dla mnie osobiście jest to finalna teoria. W prostej fabule FNAF-a winowajcą jest Chica. No ale wszystko co piękne szybko się kończy. Scott stworzył FNAF 2 i w tej wersji fabuły Chica nie może być winowajczynią już. Nawet jeśli już, to byłaby to Withered Chica, ponieważ klasyczna Chica nie istniała w 1987 roku, ale to i tak rujnuje każdy nasz argument. Gdy Scott zaczął tworzyć tą całą kompletną fabułę FNAF-a, dołożył nam 2, 3 i 4, musiał to jakoś zmienić, bo w końcu chciał grę w 1987 roku, a miał inne postacie. Ale sądzę, że nie zmienił tego jakoś drastycznie. Chica zmieniła się w Toy Chikę. Choć na wywiadzie z Dawko Scott twierdził, że nie pamiętał dlaczego ściągnął dziób Chiki i prawdopodobnie było to tylko dla straszności, to utrata tego dzioba znacznie ułatwia nam gryzienie. Już klasyczna Chica miała tutaj pole do popisu, jakby tylko pozbyła się tego dziobu, tym bardziej Toy Chica. Oczywiście znowu są spekulacje, że Toy Chica nie byłaby w stanie ugryźć, że endoszkielet by nie wyszedł wystarczająco do przodu, ale nie wydaje mi się, że trzeba to tłumaczyć od nowa. Po prostu po tym, co już mieliśmy z normalną Chicą, Toy Chica jest dobrym kandydatem. Z 11 postaci, które pojawiają się we FNAF 2, ani Marionetka, ani Bibi nie są fizycznie w stanie nikogo ugryźć, co zostawia nam 9 osób. Gra podaje nam parę informacji. Sugeruje, że wszystko wydarzyło się podczas dnia, kiedy Witheredy były zamknięte na zapleczu, więc oni też nie mogli tego zrobić. Więc zostaje nam 4 tojów. No i Toy Freddy i Toy Boy nie mają widocznego endoszkieletu i znowu plastikowymi zębami tutaj dużo nie zrobią. Dlatego zostaje nam 2 kandydatów. Toy Chica i Mangle. Mangle jest silnym kandydatem z uwagi na to, że jej jumpscare dosłownie polega na ugryzieniu nas w głowę. Problem jednak polega na pytaniu, co musi się wydarzyć, żeby Mangle mógł kogoś ugryźć. Mamy 2 proste punkty. Po pierwsze, Mangle musi wspiąć się na sufit, a po drugie musi zaatakować kogoś z zaskoczenia, albo musi zaatakować kogoś, kto nie może się ruszyć z miejsca, w którym siedzi. Coś takiego było bardzo łatwo odwalić podczas nocnej zmiany, kiedy nie ma nikogo poza nami i musimy siedzieć w jednym miejscu, ale nie ma opcji, żeby coś takiego powtórzyć za dnia. Ludzie bardzo szybko zwrócą uwagę na Mangle i jest to praktycznie niemożliwe do odwalenia. Zajmie jej strasznie dużo czasu, żeby wspiąć się na górę. Tymczasem Toy Chica może łazić pomiędzy ludźmi cały dzień i jedyne co musi zrobić, to szybko ściągnąć dziób i zaatakować. Nie twierdzę, że jest to dla niej bułka z masłem, ale jest to zdecydowanie coś prostszego niż akcja Mangle. Tak samo jak przekonuje mnie Chica, tak samo przekonuje mnie Toy Chica. No i ma to sens, żeby ta sama postać przyjęła tą samą rolę w innej wersji fabuły. Żeby zwieńczyć całą tą teorię jednym prostym elementem, w Ultimate Custom Night pojawia się dużo voice actingu, a Toy Chica ma swoje kwestie. Jedna z nich mówi o tym, że zamierza nas zjeść. Let's go somewhere more private, so I can eat you. A druga, bardziej bezpośrednia, mówi, że jej dziób znajduje się w naszym płacie czołowym. My beak? Lodged in your forehead, of course. Jeśli brać to na dosłownie, to jest odrobinę inna wersja niż moja interpretacja, ale wciąż. W Ultimate Custom Nightie Toy Chica jest jedyną postacią, która bezpośrednio nawiązuje do The Bite of 87 i do fartuszka Let's Hit klasycznej Chiki. Mangle nic nie mówi, Foxy nic nie mówi takiego. Żaden inny animatronik nie sugeruje ugryzienia. To jest już miejsce, w którym Scott chciał podać nam fabułę w bardziej oczywisty sposób, choć wciąż utrzymując w stylu zagadki. Jeśli to nie przekonuje was, że Toy Chica ugryzła, to już nie wiem, co innego mogłoby was przekonać, przykro mi, poddaję się. Ale to jest moja finalna teoria. Taka jest moja interpretacja, więc jeśli chodzi o ugryzioną postać, był nią najpewniej sam Jeremy Fitzgerald. Przeniesiony na dzienną zmianę miał pilnować animatroników, gdy te zdawały się być bardzo agresywne.
I z gry wiemy też, że animatroniki były agresywne wobec dorosłych, także żadna teoria, że ugryzione zostało dziecko, nie ma żadnych podstaw. Zdaje mi się, że nie ma tutaj żadnego głębokiego revealu. Ugryzienie się wydarzyło, animatroniki straciły możliwość poruszania się po lokacji podczas dnia i to tyle. Sam Jeremy też nie wydaje się tutaj zbyt ważny, po prostu ofiara. Jeremy przeżył pomimo utraty dużej części mózgu. Wszystko jest po prostu wyjaśnieniem tej creepy historyjki Fongaja i tyle. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że przyjemnie się oglądało, że w przejrzysty sposób wyjaśniłem całą tę teorię. O ile nie pojawi się jakiś nowy, wielki reveal, który obali moją teorię, to jest moja finalna teoria. Nie będę już robił nic na temat The Bite of 87. Także dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do dyskusji w komentarzach, ewentualnie może wy powiecie mi, co ominąłem. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach.